Wielka Brytania ma wkrótce opuścić Unię Europejską. W czerwcu 2016 roku odbyło się referendum w tej sprawie. Brexit poparło około 52% głosujących. Negocjacje jego warunków są wyjątkowo trudne. Nie wiadomo, czy rząd Teresy May zdoła zawrzeć jakiekolwiek porozumienie przed planowanym terminem opuszczenia Unii. Jak to się zaczęło? I jakie mogą być konsekwencje? Jak w ogóle doszło do tego, że ponad połowa Brytyjczyków poparła wyjście z Unii Europejskiej? Pewnie mieli ku temu jakieś powody. Przyjrzyjmy się im. Ważnym powodem jest kwestia tożsamości. Brytyjczycy w porównaniu z obywatelami innych krajów członkowskich rzadziej czują się obywatelami Unii. Wielka Brytania istnieje w Unii na dość szczególnych warunkach. Brytyjczycy wynegocjowali znacznie niższy, niż wynikałoby to z rozmiaru ich gospodarki, wkład w budżet unijny. Każdy kraj, dołączając do Unii, zobowiązał się, że w przyszłości przyjmie wspólną walutę. Każdy, oprócz dwóch: Danii i Wielkiej Brytanii. Kurs duńskiej korony jest jednak ściśle powiązany z kursem euro. Funt brytyjski nie ma takich ograniczeń. Dzięki temu polityka monetarna Wielkiej Brytanii jest mniej zależna od Unii Europejskiej. Poza tym Wielka Brytania mogła pozostać poza strefą Schengen. Jeżeli staliście w kolejce do kontroli celnej na lotnisku, to właśnie dlatego. Wygląda więc na to, że Unia Europejska poszła Brytyjczykom na wiele ustępstw. W takim razie co skłoniło ludzi do głosowania za opuszczeniem wspólnoty? Jakie argumenty padały w kampanii? I jak w ogóle doszło do referendum? W 2014 roku ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron postanowił zapytać obywateli, czy chcą pozostać w Unii. Chciał w ten sposób zadowolić antyunijne skrzydło swojego ugrupowania. Wynik referendum zaskoczył Camerona, który dzień później ogłosił rezygnację. Nie tylko on był zaskoczony. Niewielu przewidywało, że opcja za wyjściem z Unii zyska większość. Taki wynik był rezultatem bardzo skutecznej kampanii, której twarzami byli przede wszystkim Nigel Farage i Boris Johnson. Hasłem kampanii było: przeznaczamy 350 milionów funtów tygodniowo na Unię Europejską. Dajmy to w zamian na opiekę zdrowotną. Zwolennicy Brexitu jeździli autobusem z tym hasłem po Londynie. Warto jednak pamiętać, że Wielka Brytania zyskuje o wiele więcej na członkostwie niż wpłaca do wspólnej kasy. Według Centrum Badań nad Ekonomią i Biznesem korzyści dla Wielkiej Brytanii z pozostawania w Unii Europejskiej były kilka razy wyższe od ich składki członkowskiej. W kampanii stosowano antyimigrancką retorykę. Wykorzystano nawet w tym celu wizerunek Dalaj Lamy. Sam Dalaj Lama odciął się od tego przekazu. Była to też jedna z pierwszych kampanii, w których tak wielką rolę odgrywały media społecznościowe oraz aktywność w internecie. Być może za część tej aktywności odpowiada Rosja. Trwa śledztwo w tej sprawie. Kampania za pozostaniem w Unii była dla odmiany dość niemrawa. Główną tego przyczyną były podziały w największej partii opozycyjnej, Partii Pracy. Jej przewodniczący, Jeremy Corbyn, w przeciwieństwie do większości członków, był za Brexitem. Poparcie dla Brexitu nie jest jednolite w całej Wielkiej Brytanii. Wyraźnie widać, że Szkocja i Irlandia Północna są najbardziej prounijne, ale to głosy Anglii i Walii przeważyły. W szkockim parlamencie samodzielną większość ma centrolewicowa Szkocka Partia Narodowa, która popiera zarówno integrację europejską, jak i niepodległość Szkocji. 2 lata przed referendum brexitowym Szkoci mieli swoje referendum. Głosowali nad niepodległością. Jednym z argumentów za pozostaniem Szkocji w Królestwie było to, że niepodległość wiązałaby się z wystąpieniem z Unii Europejskiej. Na skutek Brexitu pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon, już zapowiedziała powtórzenie referendum niepodległościowego. Głównym problemem negocjacji, którego wciąż nie udaje się rozwiązać, jest kwestia granicy w Irlandii. Granica między Irlandią Północną a Republiką Irlandii będzie jedyną granicą lądową Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Wystąpienie Brytyjczyków z Unii Celnej oznaczać będzie konieczność prowadzenia kontroli granicznej. Powrót ogrodzenia na granicy może jednak skutkować wzrostem napięć i być może nasileniem działań ekstremistów. Szczegóły opuszczania wspólnoty są ustalane w umowie, która powinna zostać zawarta przed planowanym terminem Brexitu. Co prawda została już wynegocjowana propozycja treści porozumienia,
Jednak rząd premier Teresy May ma duży problem z przekonaniem brytyjskich posłów, w tym tych z jej własnej partii, aby ratyfikowali umowę. Zresztą nie tylko ona ma problem z przekonaniem posłów do czegokolwiek. Order! 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 Obecnie w parlamencie nie ma większości za żadną z możliwych opcji. Za podpisaniem umowy, za wyjściem bez porozumienia, ani za pozostaniem w Unii na dotychczasowych warunkach. Co dalej? Tak naprawdę tego nie wie nikt. May najprawdopodobniej nie przekona wystarczającej liczby posłów, aby ta umowa została zawarta. Jednocześnie Unia zapowiedziała, że nie zgodzi się na renegocjacje. Wydaje się więc, że pozostają tylko dwie możliwości. Albo zostanie zorganizowane drugie referendum w sprawie pozostania w Unii, albo 29 marca Wielka Brytania opuści wspólnotę bez umowy. Jak mogłoby to wyglądać? Nie no, tak źle nie będzie. Podjęto już pewne kroki, aby uniknąć totalnej katastrofy. Na przykład Parlament Europejski zezwolił brytyjskim liniom lotniczym na wlatywanie na teren Unii. Szpitale brytyjskie rozpoczęły już gromadzenie zapasów leków. Przewiduje się też spore kolejki do kontroli celnych, ale na szczęście w porcie w Dover powstają dodatkowe parkingi dla tirów. Natomiast nieunikniony będzie spadek wartości funta, nawet o 1/4. Czasami bywa to pomocne w handlu zagranicznym, ale nie w tym przypadku. Prawie wszystkie umowy handlowe, z których korzystają teraz Brytyjczycy, zawarte są przez Unię Europejską. Wynegocjowanie ich jeszcze raz będzie czasochłonne. Na razie udało się ich zawrzeć 7. Z takimi oto potęgami gospodarczymi. Kontrola celna trwa. Taki stos dokumentów potrzebny jest, aby oclić jednego tira. W kolejkach tirów oczekujących na wjazd importowane jedzenie będzie się psuć. Ze względu na cła wzrosną też ceny. Bezumowne wyjście oznacza, że obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii mają mniej czasu na rejestrację w nowym systemie migracyjnym. Będzie to potrzebne, by móc uzyskać status osoby osiedlonej i móc dalej pracować, studiować i leczyć się w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz tam krócej niż 5 lat, nie będziesz mógł ściągnąć na wyspy swojej rodziny. Obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii dłużej niż 5 lat uzyskają status osoby osiedlonej, a ci, którzy mieszkają krócej, status osoby wstępnie osiedlonej. Link do tabelki opisującej różnice między dwoma statusami znajdziecie w opisie. Każdy z 3 300 000 obywateli Unii zamieszkujących Wielką Brytanię, chcąc uzyskać status osoby osiedlonej, będzie musiał w tym celu posiadać paszport biometryczny i urządzenie z Androidem. W przeciwnym wypadku będzie trzeba posiadać dowód osobisty i wysłać wniosek pocztą. Czas ucieka. Bruksela uznała negocjacje za zakończone i nie zamierza zmieniać swoich warunków. Cała odpowiedzialność spoczywa więc na rządzie Teresy May. Miejmy nadzieję, że scenariusz rzeczywisty nie będzie tym najgorszym. Ten odcinek powstał dzięki pracy tych osób. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. A jeśli nie chcecie przegapić następnego odcinka, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Pamiętajmy, niepotrzebne nam żółte napisy, jeśli mamy sprawdzone przepisy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.